Jeśli chodzi o samą rolę menadżera, to ona też się zmienia fundamentalnie. Wydaje mi się, że powoli przechodzimy od takiego czatowania z botem do zarządzania takim zespołem przyszłości, który składać się będzie z ludzi, z autonomicznych agentów. Witaj w Hospodatech, miejscu, gdzie technologia spotyka biznes w luźnej atmosferze. Bez buzzwordów, bez ściemy. Konkret i praktyka. Zapraszam, Wojciech Nowicki, CTO with MBA. Zapraszam na 19 odcinek podcastu hospoda.tech. Moim gościem jest Dominik Jurek, CEO agencji Next Technology Professionals, pozyskujący talenty dla światowych gigantów tech. Dominik to również architekt kariery, który wykorzystuje twarde dane rekrutacyjne i narzędzia AI, by pomagać menadżerom zdobywać lepiej płatne i ciekawsze projekty w czasach cyfrowej transformacji. Z Dominikiem porozmawiam o rekrutacji i karierze w dobie AI, zmieniających się wymaganiach pracodawców oraz o tym, że umiejętności miękkie to tak naprawdę nowe umiejętności twarde. Jak również, jak lepiej przygotować się na wyzwania obecnych procesów rekrutacyjnych. Transkrypcje, linki i wszelkie materiały do tego odcinka znajdziecie na hospoda.tech/19. Uwaga, pewna nowość. Otworzyłem konto na Instagramie dla kanału. Tych, którzy korzystają, zachęcam do śledzenia i lubienia pojawiających się tam informacji. Zachęcam do subskrybowania podcastu, dzięki temu nie przegapisz kolejnego odcinka, a teraz już zapraszam na dzisiaj i życzę miłego słuchania. Cześć Dominik. Cześć Wojtku. Dominik, jakbyś mógł trochę naszym słuchaczom powiedzieć coś więcej o sobie, tak, bo pewnie większość osób znacie z roli rekrutera, tudzież właściciela firmy headhunterskiej, ale ja wiem, że ty robisz coś jeszcze. Faktycznie myślę, że ludzie mnie kojarzą z tego, że jestem właścicielem firmy, która rekrutuje talenty dla firm technologicznych, dla dużych, małych, w tym do ówcześnie największego startupu na świecie, dzisiaj numer 2 po OpenAI, ale poza tym, że jestem headhunterem, no to też jestem osobą, która pomaga ludziom, szczególnie z poziomu menedżerskiego, w skuteczniejszym szukaniu pracy. Te osoby bardzo często obijają się o pewną ścianę, tak, że zastanawiają się, z czego wynika to, że te pracy nie mogą znaleźć, bo przecież osiągali tak dużo sukcesów, więc ja im pomagam i wskazuję to, nad czym mogą popracować. To jest oczywiście od poprawy CV, profilu na LinkedInie, poprzez lepsze przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, ale to, co również robię, to pomagam ludziom w takiej transformacji kariery, dlatego że też wiele osób, szczególnie w takim wieku, powiedziałbym 40+, to są osoby, które może dobrnęły do pewnego sufitu w swojej organizacji i tak to się troszeczkę zastanawiałem, czy przez kolejne 20 lat chciałyby robić dokładnie to samo. Szklany sufit też jest często finansowy, to znaczy jakby wiedzą, że zarabiają najwięcej wśród osób na danym stanowisku, więc też tutaj perspektywa wzrostu zarobków jest niewielka. No i to sobie zastanawiałem się, co mogłyby innego robić, co by dawało im satysfakcję przez kolejne kilkanaście, może 20 lat kariery i ja im pomagam tą ścieżkę odkryć na bazie ich dotychczasowego doświadczenia, ich profilu osobowości, tego, co lubią robić, czego nie lubią robić, no i oczywiście wszelkie maści raportów dotyczących stanowisk, na które będzie zwiększone zapotrzebowanie w najbliższych latach, no i oczywiście unikamy takich stanowisk, na które to zapotrzebowanie będzie maleć, szczególnie z powodu wdrożenia w wielu organizacjach sztucznej inteligencji. No, także tak. Znaczy ja to doskonale rozumiem, bo chyba ja jestem gdzieś troszeczkę w takim momencie kariery. Zresztą w innym podcaście słyszałem, że jak się dobija do 40, to zwykle osiągnęło się już 80% tego, co się osiągnie i ten rozwój już jest wolniejszy i rzeczywiście tutaj rola kogoś, kto może nam uzmysłowić, tak już pomijam w ogóle syndromy oszusta i tego typu rzeczy, no nie, gdzie na tych stanowiskach to się pojawia. Wspomniałeś właśnie o AI i tutaj płynnie może od razu do drugiego pytania, do drugiego tematu. Jak AI według ciebie w ostatnim czasie zmieniło rynek pracy? Bo rozmawiałem już o tym z deweloperami. Tutaj doszliśmy do takiego wniosku, że w sumie to tak namacalnie w naszym przypadku to nie zmieniło, tak? Ale to może też byli
akurat tacy deweloperzy, z którymi rozmawiałem, a może kogoś jednak to dotknęło. Jak ty to widzisz? Znaczy, widzę to, że od czasu, kiedy AI tak się bardzo rozpowszechnił, no to oczywiście no, wszyscy wiemy o tym, że wpłynął na rynek pracy w taki sposób, że ludzie po prostu potracili pracę. Wiele osób, również w branży IT, tej pracy nie może znaleźć. To nie mówimy czasami o dniach, tygodniach, tylko nie wiem, kilku miesiącach. Więc na pewno jest na rynku zdecydowanie ciężej. Po stronie pracodawców, to co my widzimy, no to pracodawcy te procesy rekrutacyjne bardzo mocno przyspieszyły. Znaczy pracodawcy chcą kandydatów od nas na wczoraj. Tak? Więc szukają ludzi, którzy są w punkt, natomiast osoby, które są dostępne szybko. No i tutaj jeszcze powiedziałbym te 2 lata temu miałem wrażenie, że miesięczny okres wypowiedzenia jest ok, bo 3-miesięczny okres wypowiedzenia to faktycznie jest długo, mało która firma jest gotowa czekać na takiego kandydata. Natomiast dzisiaj jest tak, że czasami firmy mówią, no dobrze, miesięczny okres wypowiedzenia ok, ale czy da się go skrócić na przykład do 2 tygodni. Więc to jest ta zmiana, że te procesy przyspieszyły. Pracodawcy również i tutaj widziałbym pewną polaryzację na rynku. Znaczy pracodawcy też trochę szukają ludzi, którzy są bardzo łatwi we wdrożeniu, tacy trochę plug and play, czyli przychodzi ktoś, on zna się na tej pracy, nie trzeba czekać 3 miesiące, że on się zapozna z organizacją, tylko ta osoba wejdzie i tak naprawdę od drugiego dnia jest w stanie wykonywać swoją pracę. Więc mówię, z jednej strony pracodawcy podwyższyli swoje oczekiwania względem kandydatów, ale z drugiej strony też widzę, że jest część firm, które są otwarte na osoby, które pewnych kompetencji jeszcze nie mają, natomiast oczekujemy od nich chęci do nauki. To takiej bardzo dużej chęci do nauki, szybkiego nadrobienia pewnych zaległości. Także szukają takich ludzi, którzy mają odpowiedni mindset. Ja tu nie mówię o juniorach, tylko mówię o osobach, które mówią, no pewne, nie, mają 80% wymaganych umiejętności, pracodawca mówi, dobra, 20% nie masz, ale musisz szybko nadrobić. Także to na pewno to. Też to, co widzimy w ogóle, no to same rozmowy rekrutacyjne też się trochę zmieniły, bo pojawiają się po prostu pytania na temat sztucznej inteligencji, ale no, każdy twierdzi, że jej używa, natomiast no, pytają się pracodawcy kandydatów, no dobrze, a jak używasz, to jak używasz? Do czego używasz? Jakby jaki element może twoich codziennych zadań, tej rutynowej, powtarzalnych zadań udało ci się zastąpić? Jaki to efekt przyniosło dla organizacji? Także faktycznie pracodawcy szukają ludzi, którzy też sztucznej inteligencji jakby pracują, szukają cały czas możliwości poprawy swojej pracy i też bardzo często jest tak, że szukają ludzi, którzy no trochę ich, może tych pracodawców potencjalnych przełożą nawet jakby mają większe umiejętności niż oni, bo liczą na to, że taka osoba, która ma większą wiedzę, trochę wpłynie na to, że zespół też się podciągnie po zatrudnienie tej osoby. Natomiast tak troszeczkę patrzę w ogóle na rynek pracy trochę jak, i to może ciekawe porównanie, trochę jak taki smart TV. No bo no bo jakby już każdy z nas ma w domu, albo większość ludzi ma w domu telewizor, mamy na nich HBO, Amazony, Disneye, Netflixy i tym podobne. I trochę patrzę, że jakby rynek pracy jest taki, że no, tam jest wszystko, tak? Jakby ten rynek pracy, można powiedzieć, symbolizuje ten smart TV ze wszystkimi tymi aplikacjami. Natomiast tak, jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, bo on jest bardzo, bardzo ważny w rekrutacji i najlepsze oferty pracy, najciekawsze, z największymi możliwościami rozwoju, wymagają po prostu języka angielskiego i to już chyba nie na poziomie B2, tylko na poziomie bardziej takim C1, czyli taki naprawdę płynny. Więc jeżeli ktoś nie zna tego języka angielskiego na dobrym poziomie, to można powiedzieć, może sobie odinstalować HBO, tak? Dla przykładu, bo te oferty międzynarodowe są dla niego niedostępne. Jeżeli ktoś na przykład nie zna, no, może tak, jeżeli ktoś na przykład jest nieelastyczny, jeżeli chodzi o tryb pracy, czyli na przykład jemu bądź jej zależy na 100% pracy zdalnej i nie dopuszcza w ogóle pracy nawet w jakiejś niewielkim wymiarze z biura, czyli tej pracy hybrydowej, to można powiedzieć, że znowu pewna ilość pracy jest dla tej osoby niedostępna, więc może sobie odinstalować Amazona, powiedzmy. Dalej, jeżeli jakaś osoba jest nieelastyczna, jeżeli chodzi o formę współpracy, bo część pracodawców oferuje umowę o pracę lub B2B zamiennie, ale część tylko B2B, a część tylko umowę o pracę, no to znowu mamy kolejną pulę ofert pracy, które są dla nas niedostępne, no więc możemy sobie instalować, nie wiem, Disneya. I na koniec to, co się właśnie
obecnie pojawiło, no to jest no, ten AI. Jeżeli ktoś dzisiaj w ogóle jakby ignoruje ten megatrend, do którego nie da się tak naprawdę zignorować, bo w każdej pracy, obojętnie czy jest to marketingowiec, czy jest to finansista, no, w każdej pracy może tej powiedzmy umysłowej, która jest w biurach. Jeżeli ktoś to ignoruje, to tak naprawdę, no, mówiąc tym Smart TV, może sobie odinstalować Netflixa i tak naprawdę nie znając angielskiego, nie znając, nie interesując się AI-em, będąc nieelastycznym, jeżeli chodzi o formę współpracy, czy tutaj typ pracy, tak naprawdę zostaje nam telewizja naziemna, kablówka, i tak to dzisiaj jest. Także AI dzisiaj jest istotnym elementem. Wow, powiem ci, że Mm. teraz mam masę dodatkowych pytań, no nie, bo Mhm. tu rzeczywiście otworzyłeś taki worek świetnie, Mhm. czyli co, parafrazując, jak ta naziemna, to generalnie, nie wiem, kasa w sklepie, tak, aczkolwiek to też nie, bo tu na przykład u nas w Szczecinie bardzo mile widziane, czy wręcz wymagane jest znajomość niemieckiego w dużych galeriach Mhm. handlowych, ponieważ no, Mhm. jednak 10 kilometrów od granicy to trochę zobowiązuje. Plus to tak jak jeszcze niedawno, nie wiem, jadąc do Szwecji, nie zastanawiałem się, że ja mogę tam do każdego powiedzieć po angielsku i będę zrozumiany, to Mhm. mając tutaj delegację z firmy, oni też po prostu używają angielskiego i oczekują, że w kawiarni zostaną obsłużeni, zrozumiani. Więc ten angielski to jest taki w ogóle no, bardzo poważny temat, nie? Tak, angielski jest bardzo poważny i tak naprawdę to jest jedna z takich najłatwiejszych, znaczy wbrew pozorom trudnych, ale takich jakby oczywistych dźwigni kariery. Jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego na poziomie takim naprawdę dobrym, no to sobie zamyka po prostu drzwi do tych fajnych rekrutacji. I to, co czasami słyszymy, bo często słyszymy od kandydatów, no wprawdzie kiedyś angielskiego się uczyłem, ale już go nie pamiętam, bo go nie mam w pracy. No i teraz, okej, rozumiemy, jest to jakiś powód, dlaczego ta osoba nie zna angielskiego, ale w dalszym ciągu ta osoba nie zna angielskiego. W związku z czym ja takiej osobie polecam, że jeżeli jest tak, jak twierdzisz, że ten angielski gdzieś go znasz i umiesz i tylko nie pamiętasz, to poświęć czas po godzinach, nie wiem, ze sztuczną inteligencją, przecież to naprawdę jest dzisiaj bardzo proste i ten angielski sobie po prostu popraw. A jeżeli go nie znasz, no to zapisz się na kurs, bo to jest bardzo, bardzo po prostu istotne w procesach rekrutacyjnych. Znaczy ja to nie wierzę w to, że ktoś mówi, że znał i zapomniał, bo według mnie język, jak się wejdzie na jakiś tam poziom, to jest trochę jak jazda na rowerze, tak? Ja widzę po sobie, że powiedzmy sobie 6 lat mieszkania w Anglii, no to ten angielski wyglądał inaczej. Mhm. Tutaj praca codziennie dużo po angielsku, to już też no niestety to spada, no bo po godzinach tego angielskiego się nie używa. Dobra, ale bo ja mam tych pytań teraz dodatkowych. Śmiało. To plug and play, no nie? Mhm. Generalnie świetne określenie, czyli firmy szukają ludzi gotowych z umiejętnościami, ale tak z grubsza, jakie to są umiejętności? Czy tu chodzi bardziej o znajomość konkretnych technologii, konkretnych narzędzi, czy bardziej, nie wiem, o jakieś umiejętności miękkie? Wiesz co, znaczy na pewno znajomość umiejętności, czy znajomość technologii, to bez dwóch zdań. Natomiast te umiejętności miękkie, no to powiedziałbym kolejna rzecz, nie wiem na ile AI na to wpłyną, natomiast również widzimy to, że pracodawcy dużo większą wagę przywiązują do tego profilu osobowościowego. Pracodawcy szukają ludzi, którzy są komunikatywni, którzy potrafią rozmawiać z innymi osobami, które potrafią przekazać czasami trudną prawdę, bo są opóźnienia w projekcie, które potrafią sobie poradzić z jakąś krytyką klienta. Więc te umiejętności miękkie są bardzo ważne. Zresztą wydaje mi się, że ich rola będzie rosła w przyszłości. Osoba, która unika tych ludzi i jakby spędza czas z słuchawkami na uszach i prywatnie też woli się z innymi osobami nie spotykać, no to on tych umiejętności nie ćwiczy, tak? Dlatego, że nie ma trochę na kim i nie ma z kim, więc warto się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby te umiejętności po prostu poprawić. Trzeba wychodzić ze strefy komfortu. Trzeba gdzieś tam jakąś inicjatywę przejawiać też w organizacji po to, żeby te po prostu umiejętności społeczne poprawiać. Okej.
Dla mnie to w sumie dobra wiadomość, tak. Cieszę się. I tutaj przechodzimy płynnie Mhm, do kwestii właśnie pracy hybrydowej, zdalnej. No nie, mhm, teraz mieliśmy ostatnio tę dużą aferę, można powiedzieć, Allegro, które chciało, żeby ludzie po prostu wrócili. Ja wiem, że jednak no bardzo dużo ludzi przywykło do tej totalnie zdalnej pracy. Ja jestem no, gdzieś tam przeciwnikiem pracy totalnie mhm. zdalnej, bo ona na dużą skalę moim zdaniem właśnie nie działa. Czyli co, mówisz, że teraz, bo powiedziałeś, że właśnie, że trzeba tutaj się dostosować do tego, ale jak ty to widzisz? Czego jest najwięcej w tej chwili? Mhm. Hybrydy, ale jak ta hybryda wygląda? Wiesz co, chyba najczęściej to jest model 3+2 albo 2+3, tak? 2 dni w biurze i 3 dni w domu, gdzieś lub na odwrót. Jednak pracodawcy faktycznie odchodzą od tej pracy, no niektórzy oczywiście przy tym zostają, natomiast no, pracodawcy odchodzą od tej pracy zdalnej w 100% z różnych powodów. No, czasami, czasami, czasami chodzi o to, że mają biura, do których faktycznie chcą tych ludzi zaprosić, żeby się lepiej integrowali. Czasami jakby takie masowe wezwanie ludzi do biur jest jakimś no, taką ładną próbą tego, żeby być może ludzie sami się zwolnili, bo być może są jakieś przerosty zatrudnienia, ale też jest tak, że ta praca 100% zdalna, zamieniona na pracę hybrydową uniemożliwia po prostu ludziom prowadzenie może czy pracowanie dla kilku różnych pracodawców. Ym, Ech, i poniekąd też jeżeli chodzi o tą efektywność, to też jest prawda, bo też ja słyszałem nieraz od kogoś, że ktoś jakby ma możliwość przychodzenia do biura, wybiera sobie pracę 100% zdalną, po czym siedzi po godzinach, szukając jakiegoś rozwiązania, gdzie tak naprawdę przyszedłby do biura, zapytałby kolegi z biurka obok i miałby to rozwiązanie. Więc jakby no, pewnie zależy od osoby, zależy od firmy. Nie ma chyba takiej biało-czarnej odpowiedzi. Natomiast no to, co się zaczęło na rynku pojawiać, czego faktycznie nie było od czasu pandemii, no to są rekrutacje, które wymagają pracy z biura 5 dni w tygodniu. okej, Tak, to tak. ciekawe, ciekawe. Takich. Ale tak, Mhm. mhm, No, proszę. takiego czegoś faktycznie od dawna nie było no i pracodawcy tutaj niektórzy są no, bardzo mocno przekonani o słuszności tego podejścia i jakby akurat tutaj są w stanie poczekać na tego właściwego, czy na te właściwe osoby, zdając sobie sprawę z tego, że będzie trudno, no ale tak postanowiły i wydaje mi się, że ten trend też się będzie pojawiał coraz częściej w przypadku jak największej ilości firm. No to ciekawe, bo akurat tego powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Wiemy, że pierwszy ten taki, ta fala tego, że jednak wydawało nam się, że praca hybrydowa czy zdalna jest produktywna, wynikło to z tego, że wszyscy najpierw pracowaliśmy, czy większość z nas pracowała całkowicie tak z biura i nagle pojawiła się ta możliwość, ale mieliśmy zespoły, które były zgrane, które miały zbudowany jakiś wspólny rytm i po prostu zaczęły to realizować zdalnie, a wiem, że już pojawiały się takie tematy, że onboarding pracownika zdalnie, no nie, no to on nie będzie tak samo zonboardingowany, już Mhm. tutaj mówiąc korpomową, Tak, jak ktoś, kto był jednak w biurze, no nie? tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, natomiast no, ja mówię, znam bardzo wiele organizacji, które zatrudniają ludzi w 100% zdalnie. Te zespoły pracują wydajnie, są lojalne, ci ludzie pracują po wiele, wiele, wiele lat, więc no, da się to oczywiście wszystko zrobić, natomiast no, trend jest faktycznie taki, żeby tej pracy biurowej było więcej. Znaczy wiadomo, wszystko jest możliwe, wszystko jest dla ludzi, tylko że czasem nie dla wszystkich ludzi. Tak. Dobra, powiedziałeś o tych wypowiedzeniach. To mnie tutaj zszokowało, bo myślę, że będzie nas właśnie słuchało wiele Mhm. osób, które jest zainteresowane sytuacją Mhm. na rynku pracy. Generalnie zgodnie z przecież naszym kodeksem pracy po 3 latach ma się już te 3 miesiące okresu wypowiedzenia i to jest taki mus, no nie? I dla niektórych, Mhm. no nie ma ucieczki od tego, jak gdyby, ale teraz jeżeli już miesiąc, to jest długo dla firm. Ja to widzę jako taki swoisty paradoks, tak, bo no jednak chciałoby się myśleć, że ci Mhm. najlepsi w cudzysłowiu to są osoby, które są tam gdzieś dłużej zatrudnione, które coś zbudowały. No jeżeli mówimy o jakichś Mhm. takich stanowiskach specjalistów, menadżerów, no nie, a tutaj nagle firmy szukają w cudzysłowie na gwałt, tak, kogoś, no to tak, czy to działa? Tak. Wiesz co, jest na pewno tak, że pracodawcy
pracodawcy patrzą na to, jak ktoś często zmienia pracę, tak? Nikt nie chce Mhm. zatrudniać skoczków, chyba że no, to jest praca projektowa, ta osoba od początku, nie wiem, pół roku w jednym projekcie, pół roku w drugim, wiadomo. Natomiast generalnie pracodawcy patrzą na to, czy ktoś zmienia, nie wiem, w ostatnich 5, 10 latach czasami, jak często zmieniał tą pracę. No i jeżeli zmieniałem częściej niż co 2 lata, to powiedzmy, to jest często. Ale z drugiej strony, tak jak właśnie mówimy, no, oczekują kogoś, kto by dołączył jak najszybciej, no bo jest, jakby firma podejmuje decyzję, że potrzebuje zatrudnić jakąś osobę, no i oni chcą oczywiście zatrudnić tą właściwą osobę. Właściwa osoba to znaczy osoba o odpowiednich kompetencjach, pasująca do organizacji, w budżecie, otwarta na właśnie daną formę współpracy, otwarta na przyjazd do biura, jeżeli to jest, ale też osoba, która jest po prostu dostępna szybko. Jeżeli mają do wyboru kandydata, który jest dostępny za miesiąc albo drugi za 3 miesiące, no to będzie decydujące kryterium, że po prostu będą waleć tam osobę, która jest dostępna za miesiąc. Więc ten 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który faktycznie po 3 latach na umowę o pracę jest jakby z automatu, no jest dobry dla pracownika, no bo ma to bezpieczeństwo, że gdyby coś mu poszło nie tak wobec obecnym pracodawcą, no to przez 3 miesiące ma wynagrodzenie i ma 3 miesiące, żeby sobie nową pracę znaleźć. Natomiast jednocześnie niekorzystne dla niego, że no prawdopodobnie taka osoba, która zacznie szukać pracy i ma te 3 miesiączne okres wypowiedzenia, to prawdopodobnie znajdzie ją w tym 3. miesiącu, gdzie już będzie dostępna po prostu tam w ciągu kilku tygodni. No bo na samym początku, jeżeli pójdzie na rozmowę, kiedy pan jest dostępny? No za 3 miesiące, to bardzo długo. Pójdzie w drugim miesiącu, bo to już są tylko 2 miesiące, już będzie mu łatwiej. Najprawdopodobniej pod koniec swojego okresu wypowiedzenia znajdzie, bo wtedy będzie dostępny już praktycznie od zaraz, tak? Więc Czyli ktoś tak jak ja, dobiegający do 7 lat w jednej firmie, musi się najpierw zwolnić, a potem szukać. ym, nie wiem, czy polecam. No właśnie, Natomiast szukam rozwiązania tutaj dla tak, takich osób, no nie? no teoretycznie, znaczy wiesz, no, osoby, które szukają pracy zawsze no, łatwiej jest i masz większy komfort i większe, jakby lepiej też można się pewnie sprzedać, mając pracę stabilną gdzieś tam z tyłu. No ale z drugiej strony faktycznie taka osoba może odnieść też być może mylne wrażenie, że rynek pracy jest dla niej skrajnie niekorzystny, no bo uczestniczyła nie w 5 rozmowach kwalifikacyjnych, żadnej oferty pracy nie dostała i tak do końca może nie wie dlaczego, więc trzeba się trzymać tego, co się ma, a być może tym jedynym kryterium, albo ważnym kryterium w przypadku większości tych decyzji, to jest ten okres wypowiedzenia, który po prostu jest 3-miesięczny. Tylko też nie każdy o tym po prostu mówi. No, jakby to żadna być może tajemnica, ale nie każdy pracodawca też przekazuje feedback, z czego wynika odrzucenie. No tak, oczywiście. Wow, tu nam się duży temat tego rynku pracy zrobił. Ostatnia rzecz, którą muszę dopytać, bo to jest też bardzo gorący temat, chociaż on troszeczkę przygasa, bo powiedziałeś, że dalej mamy oferowane rodzaj współpracy, tak, bo nie mogę Mhm, powiedzieć stosunek pracy, ale mhm, właśnie rodzaj współpracy na bazie stosunku pracy lub umowy B2B. E, tak, dalej tak jest, no bo wiemy wszyscy, co się tam dzieje z mhm, tymi potencjalnymi zmianami w Państwowej Inspekcji Pracy. E, Wiemy, co to robi generalnie wśród już osób w IT, zwłaszcza no nie zatrudnionych, tylko współpracujących. I dalej jest to oferowane, no bo ja powiem nawet ze swojego przykładu, tak, ja się zastanawiam. To teraz wiadomo, jak każda firma mhm. analizujemy temat, ale to jest następne zaraz pytanie, co dalej? Jak będę właśnie szukał pracownika w styczniu, lutym, no nie, czy ja w ogóle powinienem oferować dalej B2B? Jak zwykle to zależy, to zależy w ogóle, czy to wejdzie, dlatego że też z tego, co wiem, jest to dużo burzliwych dyskusji na ten temat. Jak będzie faktycznie po nowym roku, nie wiem. Na ten moment mogę powiedzieć, że te firmy, które oferowały B2B w dalszym ciągu oferują B2B, tą umowę być może, te umowy być może są inne, tak? No bo jednak Mhm. zapisy pewne muszą być inaczej sformułowane. Być może polityki wewnętrzne też są bądź będą troszeczkę inne, więc jakby firmy się do tego przygotują pod kątem takich dokumentów, natomiast no na razie to oferują. No pewnie też zależy od tego, jak bardzo, czy to wejdzie, w jakiej formie to wejdzie i jak będzie to medialny temat i jak bardzo, jakby dużo będziemy słyszeć informacji o tym, że która firma dostała jak wysoką karę. No to być może to wpłynie faktycznie na to,
że to się zmieni. No to na razie nie, na razie ja nie widzę tutaj żadnych zmian. Okej, nie, no bo o to głównie pytam, no wiadomo, nie o to, co będzie dalej, Aha, bo tego nikt nie wie, no nie. aha, Chociaż ja jestem akurat takiego zdania, że dobra, teraz tego to na pewno nie zrobią, no bo już w ogóle mamy aha, grudzień i to nie przejdzie. Natomiast koniec końców kiedyś ktoś się raczej za to zabierze, no nie. aha, I przynajmniej ja od tej swojej strony tych firm, które gdzieś tam znam, rozmawiamy, aha, no to jest to załatwiane już, żeby było bezpiecznie, aha, a że tu ciekawi mnie to, że rzeczywiście dalej to B2B jest oferowane. aha, E, Dobra, rekrutacja tak naprawdę ma też dwie strony. Porozmawialiśmy troszeczkę o rynku pracy, czyli tej stronie kandydatów bardziej. Natomiast ta druga strona, czy pomiędzy tymi dwoma aha. stronami, jak AI generalnie wpłynęło na procesy rekrutacyjne, tak? Co zostało, powiedzmy sobie, zautomatyzowane, ale tak przede wszystkim, co zostało ulepszone i gdzie jeszcze nie da się człowieka zastąpić zupełnie zautomatyzowanym procesem. Mhm. To wiesz co, to co mogę powiedzieć jeszcze w ogóle, jak wpłynęło AI w ogóle mm, na kandydatów, to na przykład jest ciekawe to, że kandydaci kiedyś mieli może jedno CV, to było nie wiem, CV po polsku, albo CV, albo jeśli, no może, a ci wyższego szczebla mieli jedno CV w języku angielskim. No, ewentualnie dwa właśnie w tych dwóch językach. A dzisiaj jest tak, że z powodu AI kandydaci tych CV mają bardzo dużo pod konkretną firmę, więc jakby nauczyli się używać sztucznej inteligencji do tego, żeby dopasowywać CV pod ofertę. Więc to jest nowość i czasami pytają, mówię, Dominik, czy wysłać ci CV to generyczne, czy pod ofertę? Więc jakby Okej. kiedyś dopasowanie wymagałoby dużego zachodu, natomiast dzisiaj jest to po prostu łatwe. Niemniej jednak widzę po tych osobach, którzy i to nawet na poziomie takim właśnie CTO, tak, że mówią, no dopasowałem CV pod ofertę, podsyłam ci Dominik, że to CV nie do końca jest dobre i o ile jeszcze jest tak, że jeśli wysyła do agencji rekrutacyjnej, taką, którą my jesteśmy, no to CV, czy ona jest jakby odporne, czy ono przejdzie przez filtr systemu ATS, czyli Applicant Tracking System, to ma mniejsze znaczenie, dlatego że ten kandydat jest, nie wiem, jednym z dwóch, trzech, których być może zaprezentujemy do danej firmy, więc i tak firma się zapozna z jego CV. O tyle, jeżeli na przykład z tym CV poszedłby i aplikował na jakąś ofertę pracy, gdzie jest jednym z, nie wiem, 100 lub 200 kandydatów, no to CV po prostu odpadnie. System weryfikuje takie rzeczy jak na przykład, czy jest formatowanie proste, tak? Czy bez ozdobnych fontów, bez nagłówków, bez tabel, bez grafik. No, to faktycznie bardzo, bardzo mocno utrudnia tego typu rzeczy. Ładnie wizualnie dla człowieka wyglądające, dla systemu trochę trudne do rozgryzienia. Czy są standardowe na przykład nazwy sekcji, tak? Czy jest tam napisane doświadczenie zawodowe, umiejętności, edukacja lub jakoś tam jeszcze inaczej. To, co widzę też na przykład, jeżeli chodzi o procesy, że kandydaci próbują ukrywać jakieś teksty, tak gdzieś tam białą czcionką, ale nowoczesne systemy wykrywają takich kandydatów, no i jakby to bardzo, bardzo źle wygląda. Też niektórzy na siebie próbują upchać jakieś słowa kluczowe w CV, co też nie zawsze ma sens. Przy czym na przykład warto, żeby te słowa kluczowe, znaczy jakby mądrze wpleść w swoje osiągnięcia. Rozumiem. Tak, więc to faktycznie ma to sens. No i też to co tutaj doradzam kandydatom, no to jeżeli mają jakąś listę obowiązków, no to fajnie, żeby je wymienili, ale też dodajcie jakąś listę osiągnięć, tak? Osiągnięć, ale takich, które są opisane w procencie, czasie lub w złotych i to na przykład, nie wiem, zwiększam efektywność procesów o 35%, tak? Albo byłem liderem jakiejś inicjatywy, która przyniosła firmie oszczędność 100 000 złotych. Więc jakby to są takie rzeczy, które lubią i ludzie na pewno, którzy finalnie dostaną to CV, jak i te systemy ATS, które według jakichś statystyk, które gdzieś widziałem, że 75% systemów odrzuca CV z powodu na przykład braku słów kluczowych lub właśnie tego formatowania. Więc dzisiaj jest tak, że te systemy są coraz lepsze, no bo też pamiętajmy, że kandydaci wysyłają, jeżeli jest tak, że upowszechnia się optymalizacja CV za pomocą sztucznej inteligencji, no to w którymś momencie jakby na 200 CV wysłanych na dane stanowisko, to 150 będzie idealnych. Mhm. Więc to jest wtedy wyzwanie dla takiej osoby, no i tu znowu wchodzi sztuczna inteligencja, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli
jeżeli rekruter na przykład by przeglądał te CV, to on jest w stanie sobie, nie wiem, przeżyć 200 CV i wybierze sobie, nie wiem, takich 15 osób, do których na przykład zadzwoni, a potem na rozmowę zaprosi być może 5. To tych 15 telefonów może wykonać. Natomiast jeżeli tych CV będzie znowu 200, ale będzie 150 idealnych, no to nie jest w stanie wykonać tej samej pracy i zadzwonić do 150 osób. W związku z czym są te boty rekrutacyjne, które będą umożliwiały weryfikację tych osób, żeby z tych 150 idealnych kandydatów wybrać tych 15, którzy na przykład są faktycznie rokujący i dopiero te osoby będą zaprezentowane temu fizycznemu rekruterowi. To, co To jeszcze... ja, przepraszam, to ja Śmiało. podpytam, bo w takim razie tutaj pojawia się taki problem. Pewnie większość osób słyszała właśnie o ATS-ach. Mhm, Natomiast no teraz tak, ATS to jest taka brama, tak, mhm, jeżeli używamy pewnie tego Easy Apply na LinkedInie i od razu on wysyła naszą CV-kę, no to tak, to trafiamy do puli tam pewnie 1000, czasem nawet kandydatów. Mm, To wychodzi na to, że to CV trzeba pisać trochę pod ATS-a. To takie pytanie praktyczne. Czy są jakieś możliwości dla kandydatów na, nie wiem, sprawdzenie sobie, jak ich CV-ka jest widziana przez ATS-a, czy jest zrobiona prawidłowo? No bo teraz mówisz, formatowanie mhm, ma jakąś tam wagę i teraz jeszcze musiałbym dopytać, czy ma być właśnie bez tabelek, prostsze i w ogóle, no bo okej, jak ktoś już przekombinuje tam jakieś czcionki, mhm. jakieś ozdobniki, kolory, to tak jak mówisz, człowiek może to by cieszyło oko, maszynę nie konkretnie, no ale z drugiej strony, jeżeli przez przypadek zrobię coś źle, a nie chciałem, no to też takie troszeczkę, więc czy ja mogę w ogóle zweryfikować swoje CV w Mhm. jakiś sposób? Znaczy wiesz co, no, jakby systemy ATS mają swoje scoringi, tak? Mhm. I ten scoring, czy każdy system ma trochę swój scoring, więc trudno powiedzieć, czy jest jeden uniwersalny model, na pewno nie jest, tak? Natomiast to, co pewnie można zrobić z jakimś pewnie dozą możliwości pomyłki, no to jednak z którymś ze sztucznej, z narzędzi sztucznej inteligencji można by nakarmić ten model wszystkimi tymi informacjami na temat tego, jak powinno wyglądać CV, które lubi ATS, zaczytać te dane, no i potem pokazać swoje i tam się zapytać, co na ten temat sądzi. Lub druga możliwość, no zapytać po prostu kogoś, no, na razie osobę, tak, już nie narzędzie, co ona na ten temat sądzi, dlatego że no jest na rynku sporo osób, które pomagają to CV dopasować właśnie pod system ATS. Okej, super. Przerwałem ci. To co jeszcze może powiem, to też, że też widzimy, że sztuczna inteligencja sprawia, że kandydaci są często lepiej przygotowani do rozmów rekrutacyjnych. Bo przed każdą rozmową każdy powinien sobie poczytać trochę o firmie, zobaczyć czy jakieś ciekawostki. Ym, Natomiast dzisiaj jest tak, że jeżeli mamy przygotowanego znowu dobrego prompta odpowiednio wcześniej, to bardzo łatwo jest zatrudnić takiego właśnie chociażby agenta, żeby posiedział, poszukał, posiedzieć, co na ten temat, na temat tej firmy wiemy. On przejrzy być może jakieś fora, może jakieś osoby w innym kraju dzieliły się swoimi doświadczeniami po rozmowie w firmie XYZ, więc dzisiaj dużo łatwiej jest się przygotować do rozmów, pod warunkiem oczywiście, że się umie to robić i że się chce to robić. Mm, To, co jeszcze widzę w procesach rekrutacyjnych, właśnie no to, co wcześniej mówiłem, że pojawiają się pytania odnośnie sztucznej inteligencji i co więcej jeszcze, to szczególnie to jest taki bardzo wczesny trend, ale też już go widzimy skoro od kilku firm, że firmy na przykład podczas live codingu zachęcają kandydatów do korzystania ze sztucznej inteligencji. Jakby nikt tego nie zabrania, tylko mówi używajcie i zróbcie to, co macie zrobić, zróbcie po prostu szybciej. Czyli znowu ta szybkość. No i jakby i pracodawca mówi, no to zadanie można zrobić w 3 godziny i można zrobić dobrze, ale można zrobić w pół godziny dobrze przy pomocy sztucznej inteligencji, w związku z czym no, mamy do wyboru kogoś, kto robił to 3 godziny albo pół godziny, wolimy kogoś, kto robi to pół godziny. A nie, no Więc oczywiście, tak. to jasne. Tutaj też taka ciekawa rzecz, bo kurczę, wróciły zadania live codingowe, czy w Tak. ogóle zadania tak dla kandydatów, czyli jednak to jest taki obraz tego rynku po zmianach, no bo Mhm. ja pamiętam też jeszcze czasy, kiedy kandydaci, jak pisałem, że no tu dostaniecie jakieś proste zadanie, ono już było na maksa uproszczone, to po prostu już się nie pojawiali, no nie, Mhm.
Tak, bo im się nie chciało, taki obraz naszego IT. tak. To teraz pytanie, jak według ciebie AI, te wszystkie zmiany, tak, no bo wiadomo, no nie same AI, ale zmiany w procesie i użycie tego AI w procesie wpływa na samo to candidate experience, tak, o którym się mówi w przypadku rekrutacji. No, z tego, co gdzieś tam czytałem na forach, Mhm. w momencie, kiedy masz na przykład w pierwszym etapem jest bot, który zadaje kilka krótkich pytań, w tym pytania odnośnie swojej dostępności i oczekiwań finansowych, no to wiele ludzi no, podchodzi do tego bardzo negatywnie dzisiaj, tak, że jakby pracodawca, jakby on wysłał swoje CV, w związku z czym pracodawca też powinien okazać mu zainteresowanie i jeśli chce się czegoś dowiedzieć, to powinna to być po prostu jakaś osoba. Więc dzisiaj mam wrażenie, że ludzie podchodzą do tego negatywnie, natomiast no, tak to wygląda i jakby na to żadnego wpływu nie mamy. Z pewnością jeszcze będzie się rozpowszechniać to, że w ogóle te rozmowy będzie prowadziło jakieś narzędzie, tak, które będzie oceniać y, nasze odpowiedzi, naszą mimikę, samo będzie może generować pytania i na tej podstawie też tworzyć jakieś raporty, które potem trafią na biurko osoby, która no, będzie jakby człowieka, który będzie te decyzje podejmował, natomiast no, na pewno potencjał do takiego dużej automatyzacji tego jest spory. Natomiast na Brzmi dzisiaj, to, mhm. przepraszam. Na dzisiaj jednak większość jest zrobiona przez ludzi i nawet dużo korporacji w Polsce, jakichś asystentów głosowych, na przykład tych właśnie rekruterów, raczej testują, myślą nad wdrożeniem w przyszłym roku, ale to gdzieś tam jest jeszcze w fazie testów. Czy brzmi to fajnie i niefajnie, bo kurczę, wydaje mi się przynajmniej, że tutaj dzięki użyciu AI to ten feedback może być częściej dawany, może nie tyle sam jakiś konkretny feedback, chociaż tak, no jeżeli jestem przepytany przez agenta, to agent będzie Mhm. w stanie powiedzieć, co mu się podobało, co mu się nie podobało, dlaczego powiedzmy sobie nie przeszliśmy dalej, ale przede wszystkim zniknie ta cisza, tak, o której się tyle mówi, że rekruterzy no nie wracają z decyzją do Mhm. kandydatów, jeżeli ta decyzja nie jest pozytywna, no i ludzie czekają długo, a tutaj ta automatyzacja, no to chociażby, no nie wiem, no wyślę tego maila, tak, że jednak Mhm. nie, tak, bo zamknęliśmy rekrutację. E, Wspomniałeś, że te boty, ale decyzję będzie podejmował człowiek, czyli generalnie dużo może się tak zdarzyć, że zastąpimy tego człowieka w procesie tej rekrutacji. No bo świetnie potrafią oceniać emocje niektóre te boty, to wszystko i no mówię, to jest bezpieczne, niebezpieczne, tak? No wydaje się fajne, bo jeżeli jesteśmy rzeczywiście urodzeni w cudzysłowie na to stanowisko, no to, Mhm. to mi się wydaje, że ten bot i tak nas dobrze oceni. Mi się wydaje, że tak nas dobrze oceni, natomiast no, jakby ta praca rekrutera pewnie będzie wyglądać inaczej, natomiast no, osoby, które. Zresztą to, co zresztą kiedyś rozmawialiśmy i to, co się mówi, to nie AI zastąpi ludzi, tylko ludzie zastąpią, czy ludzi, którzy nie znają AI, zastąpią ludzi, którzy znają AI. W związku z czym, jeżeli taki rekruter będzie biegły w sztucznej inteligencji, no to jakby dla niego będzie wykonywał może trochę inną pracę niż dzisiaj, ale to będzie dalej bardzo fajna praca i on tą pracę będzie miał i będzie miał miejmy nadzieję, wysokie zarobki, natomiast faktycznie no, część ludzi, którzy wykonują tę pracę w tym zawodzie, ale wielu innych, no, prawdopodobnie coś będzie musiała robić innego. Okej, wspomnieliśmy już wcześniej o tym, jakich umiejętności firmy w tej chwili poszukują. Ja też miałem taką rozmowę z ekspertem do spraw komunikacji kilka odcinków temu, gdzie na końcu właśnie w kontekście AI i też trochę leadershipu doszliśmy do tego, że nadchodzi taki czas charyzmy. Era, Mhm. gdzie ta charyzma lidera będzie właśnie istotna, ponieważ już umiejętności jakieś tam techniczne możemy wspomagać sobie jakimś asystentem. Rzeczy, w których jesteśmy słabsi, też możemy sobie wspomagać asystentem. To teraz jak według ciebie wygląda no, w Polsce, na świecie ogólnie rekrutacja na stanowiska menedżerskie? Jak wyglądają wymagania od takich osób? Mhm. Czy powiedziałbym, że to, co, co dostrzegam, o tym już mówiliśmy wcześniej, ale również to dotyczy tych stanowisk, to jest to, że umiejętności miękkie stają się nowymi twardymi umiejętnościami. To jest może trochę, może ty mówiąc o charyzmie, mówisz trochę o tym samym, że to umiejętności komunikacji, umiejętności zmotywowania ludzi, przekazania pewnych rzeczy.
I to, co mi się wydaje, to, że pewne osoby, jak się nie zmienią, to mogą być skazani na wymarcie. I tu potem przykład takiego project managera, którego rekrutowaliśmy do jednej firmy. To był ekspert w niszowej technologii, takich ludzi faktycznie na rynku było bardzo niewiele. No i też był dostępny w krótkim terminie, więc potencjalnie fajny kandydat. No i rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Ja powiedziałem mu dzień dobry, cisza po drugiej stronie. Ja mówię, czy mnie słychać? Tak. Okej. Rozmawiamy o różnych rzeczach, pytam go, mówię, no dobrze, a jak by sobie pan na przykład poradził, jeżeli miałby pan jakiś projekt i stakeholder byłby tutaj niezadowolony? I to jakby to jest to byłby jego problem. Okej, dobrze, rozumiem. I na koniec zadałem jakieś pytanie, jakby się ustosunkował do jakiejś rzeczy, żeby coś opowiedział w jakimś jednym temacie. On mówi, no, ja na ten temat wiem bardzo dużo, robię to od 10 lat. Jak się pan chce czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam na moje szkolenie, bo takowe robię. Mówię, to nic pan nie powie? No nie, zapraszam na szkolenie. No i, i wydaje mi się, że tego typu osoby jeszcze wcześniej ktoś mimo wszystko mógłby zatrudnić, no bo mają jednak ten rzadki skillset i tą krótką dostępność. Natomiast w przyszłości tacy ludzie po prostu no nie mają przyszłości, jeżeli się nie zmienią i jeżeli inaczej nie zaczną się z ludźmi po prostu komunikować. Jeśli chodzi o samą rolę menadżera, to ona też się zmienia fundamentalnie. Wydaje mi się, że powoli przechodzimy od takiego czatowania z botem do zarządzania takim zespołem przyszłości, który składać się będzie z ludzi z autonomicznych agentów. To się dzieje już dzisiaj. Myślę, że ten trend się tylko nasili. Agenci będą sami wykonywać zadania, raportować, komunikować się między sobą, a my będziemy musieli tym wszystkim po prostu skutecznie no, działać z tym. Co jeszcze? Z takich, jeżeli chodzi w ogóle o rynek pracy, to też wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o takie osoby bardzo doświadczone, to coraz więcej będzie takich rekrutacji, które będą ukryte i niepublikowane. No bo jeżeli firma publikuje ogłoszenie, że szuka właśnie, nie wiem, CTO i aplikuje na nie 300 osób i wszystkie CV będą, no bo ta grupa generalnie ma te CV bardziej dopracowane, bo jest bardziej poznana z technologiami i z tego wszystkiego będzie bardzo dużo bardzo profesjonalnych CV, no to znowu będzie problem, żeby to wszystko gdzieś przeanalizować. W związku z czym tutaj ważniejsze jest to, żeby mieć na przykład dobry profil na LinkedInie, dlatego że wiele rekrutacji w ogóle nie trafia na ten otwarty rynek i nie będzie na niego trafiać. Już pominając nawet też ten fakt, że część rekrutacji jest poufnych, bo to jest replacement za jakąś osobę, która być może w tej organizacji w danym momencie jeszcze jest i firma chce się zorientować, jak wygląda rynek takich kompetencji. Także powiedziałbym, że warto mieć ten profil na LinkedInie, pewnie na innych portalach, żeby on był tam gdzieś widoczny, mieć też dobry kontakt z headhunterami, dlatego że do nich te rekrutacje poufne trafiają po prostu do headhunterów, także mieć gdzieś tam z nimi dobrą relację. No i też jeszcze może powiem na temat takich rekrutacji menedżerskich, też mam wrażenie, że tutaj sukces, że ja w tych rozmowach często uczestniczę, to też widzę, że firma bardzo często, jeżeli ma jakiegoś kandydata, to albo wszystko jej nie pasuje i wtedy tak naprawdę taki kandydat ma już autostradę do sukcesu. Jakby jak nic nie zrobi źle, to tą ofertę pracy dostanie. Natomiast bardzo często jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, o której nikt głośno nie mówi, ale jeśli kandydat tej wątpliwości nie rozwieje, no to oferty pracy nie dostanie, bo to może być na przykład brak pracy w jakiejś konkretnej branży, chociaż pracuje w pokrewnej, ale w tej nie pracuje. Jeżeli nie przekona pracodawcę, że to nie jest problem, no to tej oferty pracy nie dostanie. To może być kwestia, nie wiem, może relatywnie częstej zmiany pracy. Jak nie wytłumaczysz, miał dobre powody, żeby tę pracę zmienić, to też tej pracy nie dostanie. Czasami jest to kwestia lokalizacji, no bo na rozmowach kandydat powie, że jak najbardziej nie ma żadnego problemu, żeby przyjeżdżać do biura w jakiejś tam częstotliwości, ale firma wie, że z przeszłości, że takie doświadczenia średnio się udawały, w związku z czym jak on nie przekona, że on uwielbia jeździć, bo podróże jest stworzone do podróży, bo podczas podróży jest bardzo efektywny, bo się uczy, czy robi cokolwiek innego, to też tej oferty pracy nie dostanie, więc uważam, że po prostu w tych rekrutacjach jest często jedna taka kluczowa obiekcja, która nie jest nazwana
a której rozwianie lub nierozwianie jest tą różnicą, która dzieli osobę, która ma sukces od tej osoby, która tej pracy nie dostanie. Ja pracując właśnie z tymi CTO też próbujemy taką jedną rzecz odkryć. Mówię, to jest trudno, sztuczna inteligencja czasami też może coś podpowiedzieć, słusznie bądź niesłusznie, natomiast no tego zawsze szukamy. No, ale tej rzeczy to nawet tobie firma nie mówi, nie? To jest Nie. takie zgadywanie, szukanie, okej, bo tutaj jak powiedziałeś o tej autostradzie właśnie do bycia zatrudnionym, to mi się przypomniały te właśnie moje, no niewiele ich było, Mhm. rekrutacje zakończone sukcesem, tak? Gdzie praktycznie po, nie wiem, pierwszych 15 minutach, no może nie totalnie na jakimś takim screeningu, ale na pierwszej poważnej rozmowie, to człowiek już wiedział, że to jest to jest taka Mhm. miłość od pierwszego wejrzenia Tak. między kandydatem i Tak. firmą, no nie, to przynajmniej tak u mnie działało. Mhm. I teraz, no bo na tych stanowiskach takich wyższych, no to wiadomo, doświadczenie, umiejętności, wiedza to jest taki warunek no, konieczny, no nie? Chociaż tu może być, nie wiem, no CTO często już nie koduje w większych firmach, czy tą technologią Tak jest. zajmuje się tak trochę z dystansu. E, Więc pozostaje ta kwestia, żeby ten zespół menedżerski był zgrany. E, Wcześniej, zanim przeszliśmy w ogóle do tej sekcji tutaj, to ja tak już sobie składałem w głowie, że networking czy rola networkingu zanika w tym momencie, że ze względu właśnie na tą możliwość masowego przetwarzania danych, z drugiej strony generowania tych danych też przez AI. No ale teraz to troszeczkę tak wydaje mi się, że może uciąłeś mi tymi ukrytymi rekrutacjami, jednak tym kontaktem dalej z headhunterami, no ale to teraz tak może, żeby już to spiąć w jedno, to co? Networking ma przyszłość, czy networking, znaczy nie, no przyszłość to na pewno ma, ale źle. Mhm. Czy networking będzie miał bardzo duże znaczenie? Te znajomości jednak, kto kogo właśnie gdzieś zna, poleci, czy twoim zdaniem będziemy szli totalnie właśnie w transparentność i tych kandydatów takich, no dobrze, że Tak. zeskrinowanych z dziesiątek? Wiesz co, to pewnie zależy, bo no właśnie, jeżeli chodzi o nas jako agencję, no to na przykład networking ma znaczenie, bo sami też kandydaci do nas się też zgłaszają i y, nawet z racji tej lokalizacji może byśmy sami do nich też się nie zgłosili, bo byśmy pomyśleli, że jak szukamy do pracy w Warszawie, to szukamy w Warszawie, a jak do Szczecina, to szukamy w Szczecinie, no bo przecież jest praca hybrydowa i ona jest wymagająca, w związku z czym nie będziemy szukać po całej Polsce. Więc jeżeli jednak jest ktoś w innym mieście, co do kogo ja wiem, że na przykład jest bardziej mobilny, no to dobrze, żebym to wiedział. No to nigdzie też nie jest napisane, ale taką osobę na pewno na pewno rozważymy. Teraz jak będzie wyglądać w przyszłości, patrząc też do wewnątrz organizacji, no, są programy te referalowe, tak, poleceniowe i faktycznie firmy bardzo często nim opublikują też jakieś ogłoszenie, to w ogóle pytają się, czy ktoś kogoś nie zna na to stanowisko. Ta osoba jest potem weryfikowana i jeżeli jest dobra, to jest zatrudniana, natomiast te referencje od kolegi, który pracuje w tym zespole są bardzo ważne. Czyli ten networking faktycznie wydaje mi się, że działa, a jak będzie w przyszłości, czy firma będzie wolała zatrudnić, nie wiem, za 5 lat kogoś świetnie zweryfikowanego przez narzędzia, ale kogoś, o kim trochę nie wiemy, jakby kim on tak naprawdę jest, czy będzie wolała zatrudnić kogoś, kto być może w tym teście pójdzie mu trochę gorzej, ale będzie mu gdzieś tam bardziej ufać, bo kolega w zespole, który pracuje, jakby, jakby zaświadcza, że ta osoba jest świetna. Tutaj nie wiem, chociaż wydaje mi się, że chyba raczej to zostanie w gestii menadżera, a menadżer raczej będzie słuchał chyba tego swojego pracownika, no bo jeżeli ceni go, to też z punktu widzenia organizacji, jeżeli do tej firmy dołączą osoby, które się znają, lubią się, no to też ten pracownik, z którego on jest zadowolony, też może będzie miał większe powody, żeby zostać w tej firmie, aniżeli zatrudnienie jakiejś anonimowej osoby z zewnątrz. Także wydaje mi się, że to będzie miało znaczenie. Okej, super. No dobra, to teraz tak już takie ostatnie pytanie. A trendy na przyszłość, tak? To twoja subiektywna opinia, jak to wszystko będzie się dalej rozwijać, na co powinniśmy też jako kandydaci zwracać uwagę, gdzie inwestować w siebie? Mhm.
Znaczy tak, po pierwsze to na pewno osoby, które dzisiaj pracują w biurach na różnych bardzo stanowiskach, będą mieli problem, bo nadchodzi fala automatyzacji. Te raporty być może mocno przesadzone są niektóre z nich, niemniej jednak no, wiele stanowisk jest narażonych na wpływ AI, więc trendem będzie to, mam nadzieję, i to wszystkim polecam, ucieczka do przodu, tak? Czyli bezpieczni są ci, którzy umieją współpracować z AI i mają kompetencje krytycznego myślenia, więc, więc to jest pierwsza rzecz, czyli na pewno nauka sztucznej inteligencji. Chyba ten również taki renesans relacji, no bo im więcej jest sztucznej inteligencji w naszym życiu, tym bardziej istotne robi się coś, czego nie potrafi AI, tak? Czyli okazywać empatii, budować relacje, te właśnie strategicznego doradztwa, także firmy poszukują ludzi, którzy potrafią wejść do organizacji, zrozumieć ból klienta, napić się kawy być może z prezesem, a potem wdrożyć rozwiązania. Także na takie osoby, które są relacyjne, będzie rosło zapotrzebowanie. Kolejna rzecz, no to właśnie to umiejętność pracy z ludźmi, a jednocześnie z maszynami. Także no, przyszłość menadżerów będzie taka, że będą mieli ludzi i wysoko wyspecjalizowanych agentów, ale my możemy też oczywiście, my jako osoby powiedzmy, każdy z nas, kto być może nie jest menadżerem, ale jest specjalistą, też może mieć swoich agentów, z którymi regularnie pewne rzeczy robi. No ja mam na przykład agenta od produktywności, taki coach produktywności, z którym gdzieś ustalamy jakieś rzeczy i priorytety na kolejny tydzień i on mi z tego rozlicza. Mam na przykład swojego takiego doradcę marketingowego, z którym też regularnie konwersujemy. Mam nawet, przygotowując się do dzisiejszego podcastu, również wziąłem konsultację no, od Ilona Muska, od Steve'a Jobsa, od Tomasza Karwatki i od jeszcze jednego, z którego cały czas zapominam, od jeszcze jednego przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych i oni też komentowali, więc jakby bardzo mi pomogli, mieli te trafne sugestie, więc wydaje mi się, że no, tak to będzie wyglądać. I to, co bym jeszcze powiedział, że chodzi trochę taka hiperpersonalizacja rozwoju, no bo dzisiaj jakby, jakby wiedza, którą mamy sprzed kilku lat, szybko się staje bezużyteczna i nieaktualna, w związku z czym musimy się nieustannie uczyć. I jakby nauka nowych umiejętności nigdy nie była tak prosta, jak jest dzisiaj. Wystarczy znowu powiedzieć sztucznej inteligencji, czego się chcemy nauczyć, jakby jaki mamy zakres czasu, jakby kiedy się musimy tego nauczyć, ile mamy czasu, które możemy poświęcić na naukę. I mamy spersonalizowany, skrojony do naszych potrzeb plan nauki pewne umiejętności. W związku z czym no tak to chyba będzie wyglądać, że kandydaci będą musieli, czy pracownicy będą musieli szybko pozyskiwać wiedzę i być może takie MBA może nie będzie już takie istotne, ale będą jakieś mikrocertyfikaty z konkretnych umiejętności. One będą ważne. Także taka chyba trendem, czy każdy z nas musi się nastawić na to, że ta gotowość do zmiany to jest ta nowość stabilizacji, tak? Czyli jakby jedyne, co jest stałe w życiu, to jest zmiana i tych zmian będzie dużo, no ale my musimy trzymać rękę na pulsie po prostu i gdzieś tam ten swój rozwój potraktować bardzo poważnie, a zostaniemy na górze i wręcz, no to jest też szansa, znaczy, a ja jest ryzykiem dla wielu osób, ale jest też przepotężna szansa dla ludzi, którzy lubią się uczyć. Zresztą w ogóle jeszcze taką mam też obserwację, że no bo jak poznać kogoś, że ktoś się lubi rozwijać? Jakby, no, możesz powiedzieć, no ktoś czyta książki, ktoś właśnie ogląda podcasty, ktoś chodzi na jakieś konferencje, no to trudno też weryfikować, czy na tej konferencji był faktycznie, czy czegoś się dowiedział. Natomiast dla mnie, jeżeli ktoś uczy się AI, jakby wdraża jakieś, mówię, nawet w swoim życiu prywatnym, różnego rodzaju asystentów, no to bardzo często osoby, które w ogóle się lubią się również uczyć AI. Czy nie znam kogoś, kto uczy się AI, a w ogóle nie lubi się uczyć? Więc wydaje mi się, że jest tak bardzo mocna korelacja między, jak chcemy zobaczyć, czy ktoś jest otwarty na rozwój, się będzie uczył nowych rzeczy, no to zapytajmy go, czy używa AI i do czego. Okej, super, dzięki wielkie. Czyli co, MBA straci na znaczeniu, to może będzie takie MBA 2.0, no nie? Czyli Może. intensywne ileś miesięcy sprawdzające i uczące nas umiejętności bycia menadżerem w dobie AI. Dziękuję bardzo, Dominik, za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze Bardzo do dziękuję. usłyszenia w przyszłości. Bardzo dziękuję. Miło się rozmawiało, także
Dziękuję. Wzajemnie. Dzięki. Dziękuję tym, którzy dotarli tutaj. Mam nadzieję, że było warto. Ja uważam, że była to świetna rozmowa, niosąca naprawdę bardzo dużo informacji przydatnych, no, nam wszystkim, bo generalnie wszyscy podlegamy jak gdyby rynkowi pracy, rekrutacjom i tak dalej. Przypominam, że transkrypcje do tego odcinka oraz wszelkie linki i materiały znajdziecie na stronie hospoda.tech/19 od numeru tego odcinka. Co za tydzień? A za tydzień z moją standardową ekipą, czyli z Grzegorzem i Kamilem, postaramy się subiektywnie podsumować ten kończący się rok. No, będzie to też już 20 odcinek podcastu. Przypominam o koncie na Instagramie, które założyłem w ciągu ostatniego tygodnia. Zachęcam do subskrybowania, czyli śledzenia, tak, i lajkowania tego, co tam się pojawia. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co będzie dalej, zachęcam do zasubskrybowania podcastu w aplikacji, w której mnie teraz oglądacie albo słuchacie. No, tych subskrybentów niestety nam tak jakoś nie przybywa za dużo. Zostawcie lajka, dajcie komentarz, wystawcie ocenę. Będzie to dla mnie duża motywacja do dalszego tworzenia podcastu. Przypominam również o mediach społecznościowych, Facebooku, Xie, Blue Sky App, teraz również Instagramie oraz newsletterze, na który możecie się zapisać na stronie podcastu, czyli hospoda.tech. Ja już dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.